Dzień dobry, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ostatnio byliśmy i nad morzem, i nad Drawą, więc może teraz w ramach odpoczynku przedświątecznego zrobilibyśmy jakąś taką bardziej lokalną rundę. Bardziej lokalną, ale może za to, korzystając z takich możliwości, lokalną, ale częściowo zagraniczną. Wiele osób, a może nawet większość cyklistów, kojarzy trasę szlaku lub ogólnie trasę wokół Zalewu Szczecińskiego. Zachodnia część, właściwie ćwiartka, jeżeli tak można powiedzieć, po polskiej stronie, jest w dużym stopniu dość niefortunnie poprowadzona. To znaczy, oczywiście wiedzie ona wokół zalewu, ale z samym zalewem ma tutaj niewiele wspólnego. A dodatkowo obiekty na tej trasie, typu kombinat chemiczny, nie dodają tej eskapadzie zbyt wiele uroku. Dlatego też, spoglądając na mapę w poszukiwaniu alternatyw, od razu rzuca się w oczy, że na północ od Szczecina mamy bardzo rozległy kompleks leśny, czyli Puszczę Wkrzańską, którą możemy przemierzyć na co najmniej kilka sposobów. I chociaż dzisiaj nie dotrzemy nad zalew, a samą puszczę, jakby to powiedzieć, odrobinę liźniemy, dobra, może się nieco wgryziemy, to postaram się dzisiaj wam pokazać, co nie tylko dosłownie skrywają te leśne ostępy. I teraz tak, ponieważ trochę dzisiaj mam do opowiedzenia, a nie chcę, żeby ta relacja zrobiła się jakaś nieludzko wydłużona, przeskoczymy trochę ujęć z drogi, a w opisie do filmu podrzucam kilka innych odcinków pomocniczych, co, gdzie, jak pojechać. Jeżeli temat was zainteresuje, oraz oczywiście link do trasy na komód. A ja postaram się tak bardziej skupić na konkretnych miejscach i historiach z nimi związanych. Pierwszym takim miejscem jest jezioro Stolsko. Graniczne jezioro z niewielką plażą oraz miejscem ogniskowo-rekreacyjno-plażowym właśnie, całkiem nieźle zagospodarowanym. Jest w miesiącach letnich srogo oblężone. Słońce, gwar i piknikowa atmosfera nie sprzyjają zbytnio opowieściom o dramatycznych wydarzeniach, więc obecna pora roku, obecna pogoda wydaje się być teraz jak najbardziej na miejscu. Albowiem to właśnie tutaj, pod koniec lat 90. ubiegłego wieku, wydobyto fragmenty wraku amerykańskiego bombowca B-17G, zestrzelonego w 1944 roku. Maszyna ta opuściła linię produkcyjną zakładów Douglasa w maju 1944 i została przydzielona do 379. Grupy bombowej RAF, gdzie załoga rozpoczęła regularne loty bojowe nad Francję i Niemcy, a ostatnie jej zadanie miało miejsce właśnie 21 czerwca 1944 roku, a celem był Berlin. Na pokładzie leciało wówczas 9 lotników. W trakcie nalotu, około godziny 9, formacje bombowców zaatakowały niemieckie myśliwce na północ od jeziora Müritz. B-17 została trafiona w lewe skrzydło i silnik. Uszkodzenia były do tego stopnia poważne, że załoga musiała opuścić maszynę. Z całej załogi uratowało się 8 osób. Maszyna wpadła do jeziora Stolsko o godzinie 9:30. Przez pewien jeszcze czas nad taflą wody było widoczne skrzydło. Wkrótce jednak wrak zagrzebał się w mule. Po II wojnie światowej jezioro Stolsko zostało otoczone płotem granicznym, mimo że granica przebiegała przez środek jeziora. I tak upłynęło kolejne kilkadziesiąt lat. I dopiero pod koniec XX wieku rozpoczęły się badania wraku oraz dokładne badania historii załogi. W 2019 miejsce katastrofy odwiedził syn jednego z członków załogi, a w 2022 odsłonięto głaz pamiątkowy z tablicą informacyjną. A teraz przemieścimy się mniej niż 10 km na północ, ale za to około 700 lat wcześniej, przed wydarzeniami z nad Müritz i z nad Stolska.
Tuż przy drodze pomiędzy Dobieszczynem a Hinterzee można natrafić na miejsce, które niezależnie od tego, czy trzymamy się faktów historycznych, czy też nie, zawsze będzie działać na wyobraźnię. Tu, przy drodze z dawnego Wkryujścia, czyli Ueckermünde do Szczecina, stoi krzyż barnimowy. Krzyż, który od kilkuset lat przypomina o wydarzeniu raczej nie historycznym, a raczej, najbardziej właściwe określenie to chyba legendarnym. Zjeżdżając z głównej drogi, nie rozpędzajcie się zbytnio, tak jak ja, i zwróćcie uwagę na niepozorną tablicę tuż przy małym zagajniku z takich drobnych iglaków. Ja się tak intensywnie rozglądałem na wszystkie strony, że wjechałem na dobre 300 metrów w las, zanim się zorientowałem, że to bez sensu i trzeba bardziej zwracać uwagę na detale. Według Tomasza Kancowa, pomorskiego kronikarza żyjącego w XVI wieku, to gdzieś tutaj miał dokonać żywota młody książę Barnim II, który według kronikarskiej relacji miał podczas polowania zatrzymać się w domu rycerza Widanta z Mokrawicy. Gospodarza nie było wtedy w domu, a gościnna żona, piękna Adela, nie odmówiła księciu noclegu. To właśnie wtedy miało dojść do tego, co później stało się przyczyną tragedii. Książę, jak zapisał to Kancow, nakłonił ją do uległości. Gdy rycerz wrócił z poselstwa, dowiedział się o wszystkim i postanowił wyczekać sposobnej chwili, żeby się po prostu okrutnie zemścić. Na dobrą okazję nie trzeba było długo czekać. W czasie kolejnego polowania w Puszczy Wkrzańskiej, pod pretekstem pogoni za jeleniem, zapuściwszy się do najgłębszego lasu, Widante przebił Barnima mieczem, nim ten zdołał się obronić. W domniemanym miejscu tragedii został ustawiony krzyż. Tyle wiemy z kronikarskiego przekazu. Nie wiemy natomiast, dlaczego obok dzisiejszego już krzyża stoi granitowy głaz z reliefem, zwany Barnimstein, który wygląda już na dzieło XIX-wieczne. Zapewne dawny krzyż wymieniano i był poddawany renowacji. Wiemy o jego konserwacji z 1808 i 1840 roku. Być może nieco później postanowiono dodatkowo upamiętnić to miejsce, dodając głaz. A potem historia dopisała kolejne rozdziały. Po II wojnie światowej, gdy wytyczano polsko-niemiecką granicę, usunięto zarówno krzyż, jak i kamień. W 1983 członkowie koła łowieckiego z Hinterzee odnaleźli Barnimstein i ustawili ponownie. 10 lat później, w 1993, obok kamienia ustawiono nowy drewniany krzyż. Czasy, systemy rządów, nowe państwa, wszystko się zmieniało na przestrzeni wieków. A legenda przetrwała, pozostała. Tak jakby historia ta była na tyle ważna, że niezależnie od epoki, zawsze ktoś starał się, chciał ją przywrócić. Jeżeli chcielibyście pominąć krzyż Barnima, to możecie jeszcze przed granicą skręcić na północ w stronę Nowego Warpna drogą lokalną o dobrej nawierzchni, ale ruch na niej czasami potrafi być całkiem niemały, gdyż to jest ta szybsza wersja dostania się do Nowego Warpna. Jeżeli chcecie jechać polską stroną, ale z pominięciem tego asfaltu, i na to też znajdzie się rada. Zerknijcie do opisu i znajdziecie tam link do filmu, gdzie możecie obadać sobie trasę przez środek polskiej części Puszczy Wkrzańskiej. A jeżeli jedziecie od krzyża Barnima na zachód po niemieckiej stronie, to tutaj jest właśnie rozdroże, gdzie spotykamy inny znany szlak, a mianowicie Odrę-Nysę, i za jej wskazaniami też możecie podążyć na północ. Ale dzisiaj zrobimy tu już zawrotkę, żeby za dużo kilometrów nie nabić w tym wyjątkowo ciepłym przedzimiu, i za chwilkę trafimy do Martensche-Bruch, czyli miejsca, gdzie toczy się historia, ale ta najnowsza. Martensche-Bruch to miejsce, które jeszcze kilkanaście lat temu wyglądało zupełnie inaczej niż dzisiaj. Teraz z platformy widokowej widać rozlewiska, płytkie oczka wodne, podmokłe łąki. Ale jeszcze dekadę temu cały ten teren był osuszany gęstą siecią rowów melioracyjnych, bo cel był jeden – zrobić z niego możliwie prostą w utrzymaniu powierzchnię rolną.
Martensche Bruch od 2008 roku jest częścią niemieckiego narodowego dziedzictwa przyrodniczego, czyli mówiąc inaczej, od tego momentu cały ten teren został przeznaczony wyłącznie dla celów ochrony przyrody. W obliczu zmian klimatycznych ma to kolosalne znaczenie, bo priorytetem stało się zatrzymywanie wody w krajobrazie, a torfowiska to temat szczególny. Jeżeli są suche, torf zaczyna reagować z powietrzem. Dochodzi wtedy do rozkładu torfu, a w atmosferę uwalnia się ogromna ilość dwutlenku węgla, tego samego, który przez setki czy tysiące lat był związany w glebie. Kiedy utrzymujemy torfowisko w stanie nasiągniętym wodą, emisja ta jest praktycznie zatrzymywana, a przy okazji wracają typowe dla mokradeł rośliny i zwierzęta. Tutaj renaturyzacja zaczęła się w 2011 roku. Podniesiono poziom wód gruntowych, budując system zastawek w dawnych rowach melioracyjnych. Od tamtej pory woda trzyma się tutaj zupełnie inaczej. Teren stopniowo przestał wysychać, torf przestał się rozkładać, a mokradła znowu zaczęły pracować tak, jak powinny. Efekt? Na 500 hektarach pojawił się cały kompleks mokradeł, łąki trzęślicowe, fragmenty torfowiska niskiego. Powróciły gatunki, które zniknęły, takie jak na przykład motyl gatunku, którego po łacinie nie jestem w stanie przeczytać, ale podobno można na niego mówić duży, ognisty motyl. Od 2018 roku teren osiągnął docelowy poziom spiętrzenia wody. Renaturyzacja została formalnie zakończona rok później, ale pozostaje pod monitoringiem. Niemieckie DBU planuje kolejne tego typu działania, bo jak podkreślają, mokradła to jedne z najskuteczniejszych naturalnych magazynów wody i pochłaniaczy CO2. I tak, stojąc tutaj, patrząc na te torfowiska i odradzającą się roślinność, trudno nie zauważyć, jak dużą różnicę robi świadome działanie. Po tej stronie puszczy mamy przykład udanej renaturyzacji, a po drugiej stronie przykład wysychającego jeziora Piaski. Nie więcej niż kilka kilometrów na wschód od tego miejsca, które zapewne kilka lat zniknie zupełnie. A to z punktu widzenia przyrody wciąż ta sama Puszcza Wkrzańska. No i przysiągłbym, że w drodze powrotnej niestety wiatr w twarz, zmagania rowerzysty z ostatnimi kilometrami i tak dalej. A tu niestety pod Glashütte precyzyjne urządzenie pomiarowe, swoją drogą więcej takich by się przydało na jakichś głównych szlakach rowerowych, precyzyjne urządzenie pomiarowe wyraźnie pokazuje, że cyklista, podobnie jak, koliber, jest istotą szalenie wrażliwą na każdy najmniejszy nawet podmuch wiatru. Przysiągłbym, że jadę pod wiatr, ale widać, jest wyraźny podmuch. W drodze powrotnej pomiędzy Mewegen a Blankensee, jeżeli macie jeszcze chwilkę czasu, jest jeszcze jedno miejsce, które wydaje się być całkiem ciekawym zakątkiem z dala od zgiełku. A jest nim jeziorko Schwarzesee, położone niecałe pół kilometra od drogi biegnącej właśnie z Mewegen do Blankensee. Nie, to nie jest siedlisko żadnych legend, ani miejsce, gdzie działy się jakieś historyczne, epokowe wydarzenia. Po prostu jeszcze jeden zakamarek położony już na obrzeżach puszczy. Dobre miejsce, żeby zaczerpnąć jeszcze energetycznego powietrza przed powrotem do cywilizacji. I zarazem bardzo dobre miejsce, żeby się z wami dzisiaj pożegnać. Ale tymczasowo, bo mam nadzieję, że do następnego razu. A jeżeli
Dzisiejsza relacja przypadła Wam do gustu? To dajcie znać, bardzo proszę YouTube'owi, kciuczkami albo podbiciami, że to całkiem niezły film jest. A jeżeli obejrzeliście ten materiał w całości, a nie subskrybujecie jeszcze kanału, no to teraz jest już idealny moment, żeby to zmienić. Dzięki za wspólnie spędzony dzisiaj czas. Do zobaczenia. Cześć.